Te dwa smart zegarki wyglądają bardzo podobnie, ale drastycznie różni je cena, bo jeden jest aż 4 razy droższy od drugiego. Oglądasz serię Tani vs Drogi, w której za pomocą specjalnie przygotowanych wyzwań sprawdzamy, czy droższy produkt faktycznie znaczy lepszy. Oraz czy tańszy może wcale nie odstawać od kosztownego odpowiednika. A może po prostu każdy gadżet jest dla kogoś innego? O tym przekonasz się oglądając ten odcinek. Gospodarzem tego odcinka jest Mateusz Skitek, który wyzwania technologii rzuca już od ponad 13 lat, a towarzyszyć będzie mu dzisiaj gość specjalny, IFIM szef. Dla niego wyzwania to codzienność, nie tylko te sprawnościowe, ale także jedzeniowe. Ale dziś przed tą dwójką wyzwanie dogłębnego sprawdzenia 2 smart zegarków. Czy mu podołają? Przekonajmy się. Tani vs Drogi. A w dzisiejszym programie gościmy IFIM szefa, czyli człowieka, który zna się na smartwatchach jak nikt inny, ale nie pod względem technikaliów, a pod względem praktycznym, bo codziennie liczy kroki i kalorie, a to wszystko po to, żeby dzisiaj wyglądać znacznie lepiej niż ja. Cześć Piotrek. Witam Cię serdecznie, czyli co? Dzisiaj testujemy smartwatche. Jest 5 konkurencji, które są specjalnie skrojone pod Ciebie i pod Twoje możliwości fizyczne, dlatego chciałem się spytać, jak się dzisiaj czujesz? Czy zegarek pokazuje Ci, że specjalnie dla mnie, czyli co? Będziemy jeść je na czas, czy co? Jest tylko jeden problem. Jesteśmy źle ubrani. No to co? Musimy zrobić szybkie przejście. Trzeba się przebrać. O! I tak jest znacznie lepiej. Mamy tutaj 2 zegarki, które wyglądają bardzo podobnie. Tak, tylko mój jest trochę porysowany. Zobacz. Widzisz? Jestem ciekaw, jakby ten zegarek się zachowywał przy takiej mocniejszej eksploatacji. W porównaniu do Apple Watcha. W porównaniu do Apple Watcha. Proponuję 5000 polubień i Szakal robi tutaj test, crash testu. Sprawdźmy to. Tani vs Drogi. Ogólnie wyglądają mega podobnie, aż w pierwszej chwili nawet myślałem, że to jest Apple Watch. Ja ogólnie stosuję go tylko i wyłącznie po to, żeby mierzyć swoją aktywność. Bardzo podstawowa funkcja. Tak naprawdę wcześniej używałem tylko zwykłego krokomierza, jakim był Mi Band, ale teraz przerzuciłem się na Apple Watcha, ponieważ jest bardzo fajnie kompatybilny z telefonem oraz z MacBookiem. Dla mnie najważniejsza to jest przywołanie telefonu. Ja jestem taką osobą, która ciągle kładzie swój telefon gdzieś w różne randomowe miejsca i później mam problem ze znalezieniem. I w droższym zegarku i w tańszym zegarku jest funkcja znalezienia telefonu i to zarówno jeżeli masz Androida i jeśli masz iPhone'a. Jakbym zgubił zegarek, no to na laptopie czy na telefonie jestem w stanie gdzieś tam, jeżeli mam funkcję lokalizacji, chodzi ci o to zlokalizować go. To tego nie ma w tańszej wersji. No na pewno ten jest bardziej płaski, ma mniej zaokrąglony, że tak powiem, kształt względem pierwowzoru. Mógłbym go przymierzyć na chwilę? Krótszy pasek. Uważam, że ten bardziej naturalnie leży na ręce przez swój kształt, bo jest bardziej opływowy i jakby nie doskwiera mi tutaj, a tutaj jakby czuję te zakończenia, które są. Więc jeżeli chodzi o wygodę, no to decydowałbym się bardziej w tą stronę. Czy leży 4 razy gorzej? Nie. No ale nie chodzi tu o wygląd, najważniejsze jak on działa. Tani vs Drogi. Na tym zegarku jest ponad 100 trybów sportowych i chyba jest nawet więcej na tańszym zegarku niż w Apple Watchu, co jest myślę, że dosyć ciekawe. Szczególnie ja Ci powiem, że też bardzo mało korzystam z tych gotowych programów do pomiaru. To ja powiem ciekawostkę, bo dzisiaj kiedy do mnie przyjechałeś, żeby nagrywać film, to przyjechałeś z problemem pewnym. Możesz powiedzieć, że nie widziałem na podstawowej tarczy, ile kroków w ciągu dnia robię, tylko musiałem wejść i musiałem po prostu przesunąć palcem w dół, żeby dojść do tej opcji. Tak, po prostu w opcji aktywność, tam fitness, jak zwał, tak chciał. I to jest ciekawe, że w Apple Watchu nie ma domyślnego krokomierza, który można jakby wyrzucić na tą pierwszą tarczę zegarka. Natomiast w innych zegarkach, na przykład w Huawei, to jest po prostu domyślnie dostępne, a tutaj w Apple Watchu trzeba doinstalować dodatkową aplikację, która po prostu to umożliwia. Tani vs Drogi. Czy jest na przykład opcja, bo ja też nie korzystam z tego, ale myślałem o tym, żeby zrobić sobie taką wirtualną kartę SIM? Musisz mieć specjalną wersję Apple Watcha, która jest droższa. Wiem, no ale czy ogólnie jest taka opcja tutaj? Nie, tutaj na tym tańszym zegarku nie. A powiedz mi jedno, ponieważ Apple Watch zawsze fajnie demonstruje jakieś osiągnięcia. Są jakieś puchary i tak dalej. Czy ten zegarek ma również takie motywujące opcje? Tak, jak najbardziej. Ma to samo, że pokazuje Ci, jeżeli za długo siedzisz, że masz wstać, na przykład możesz sobie włączyć powiadomienie o piciu wody. No i oczywiście są wszystkie osiągnięcia, czyli za najlepszy, za najdłuższy dystans, za najlepszy czas i tak dalej. I dostajesz też te plakietki w aplikacji i co więcej, możesz też się dzielić ze znajomymi aktywnością, którzy również mają Huawei Watcha. Według mnie fajną opcją by było, żeby tworzyć takie rankingi wśród znajomych, na przykład
Dodajecie się razem do grupy i możecie się razem motywować, na przykład który z was Apple zrobi... Watch to ma. Tutaj masz możliwość śledzenia swoich znajomych, czyli codziennie możesz patrzeć też, kto ma Apple Watcha, ile zrobił, wiadomo, kroków, czy ile zrobił, bardziej spalił kalorii, ile miał aktywności i tak dalej. Odciski palców zostają tak samo. No, widać, że trochę Apple Watch jest, przynajmniej w tej automatycznej jasności, że jest trochę jaśniejszy, ale ten nie jest wcale mało czytelny, prawda? Nie, wiem, czy jest tak dobrze i widzę uwagę. już po kształcie ekranu, że byłoby to fajne, bo ja ci powiem, że często ten zegarek gdzieś rzucam i tak dalej i on mi się rysuje. I z początku miałem ochronne szkło, ale przez to, że on jest tak zaokrąglony, to ono szybko mi odpadło. I a przez to, przestałeś że nosić. widzę, że tu jest bardziej płaski ten ekran, To łatwiej będzie nakleić folię. tak, więc to jest plus, nie? Bo jeszcze są etui ochronne, ale one są bardzo zwiększające masę tego zegarka i już mi się to nie podobało, że miałem taki kloc. Tani versus drogi. Czas na wyzwania. I będziemy grali w piłkę, tak? Tak. To proponowałbym taką rozgrzewkę dynamiczną, czyli możemy sobie zrobić coraz wyżej, podnosić sobie kolana, wymachy nóg. Z racji tego, że będziemy grali w piłkę, będziemy aktywować nogi i na koniec pięty o pośladki. No u mnie już 102. Ja mam 122. Już 3 minuty szybkiej aktywacji. Aktualnie u mnie puls 129, spalone kalorie 21. To ja dobijam do pulsu. No dobra, czyli ewidentnie ty szybciej wchodzisz na ten wyższy puls. 137 już jest. To co, rozpoczynamy 5 minut aktywności, liczbę spalonych kalorii. 32 u mnie, Ja mam 39. ale już trochę tętno Podwyższa powyższe. się? Dobrze. Aktualizacja tętna 117, 140, 57 kalorii razem spalonych. 47. Trik. O ku... Świetny trik. Pięknie. Okay. Oba zegarki też pozwalają na odbieranie połączeń. Oj, przepraszam. Czy ty też z tej funkcji korzystasz? Tak. To jest fajne, jeżeli chodzi o odbieranie. 10 minut minęło, około 64 kalorie spalone, 113 tętno u ciebie. 81 kalorii, 153 tętna. Okej, no czyli wyprzedziłeś mnie. Robimy koniec. Typ treningu pokazany, czas, aktywności, kalorie spalone z aktywności, kalorie łącznie, średnie tętno, zakres tętna i jeszcze mamy datę godziny i pogodę. I wilgotność. Średnie tętno 110 u mnie, u ciebie 125. 125, maksymalne tętno 157. U mnie 156. O, no to ciekawe. 81 minimalnie, u ciebie 89. Huawei też bardzo daje wyrafinowane podsumowanie. Bardzo podobnie zegarki mierzą aktywność. Tak jest. Ile masz baterii teraz na zegarku, bo to jest bardzo ważne. Aktualnie mam 67%. Co jest ciekawe, ja mam 60%. Okej, czyli mniej. Tak. I zobaczymy, ile będzie Po koniec zakończeniu testów. testów. Czas przejść do kolejnej kategorii. Jedzenie pączków na czas. Tani versus drogi. Próbujemy osiągnąć jak najwyższe tętno, mamy na to 15 sekund, robimy jak najszybszy chód w miejscu. I przez te 15 sekund dajemy z siebie naprawdę maksa. Oba Okej. zegarki na jednej ręce. O. Dobra. 3, 2, 1, start! Dawaj, cały, dawaj. Mocno. 5 sekund. Mocno. Masz ich połowę, dawaj. Ostatnie 5. Dawaj. Koniec. 15 sekund poszło. Czyli Huawei pokazał nam 167 maksymalne tętno, Apple Watch 181. 3, 2, 1, start. Sekund. 10. I stop. Około 15 uderzeń na minutę. Huawei pokazuje niższe. Tak, no. U mnie 59%, a u ciebie U mnie 60%. 65, czyli 2% poszło w dół, u ciebie procent. 1. Jak się czujesz na bieg na 400 metrów? Bieg na 400 metrów będzie? To ja muszę już iść. Tani versus drogi. I zobaczymy, czy zegarki wskażą 400 metrów. Podoba mi się ten pomysł. Czy to ma być maksymalny bieg, lekki, czy taki umiarkowany? Umiarkowany. Powiedz mi, jaki program mam znaleźć? No właśnie szukam jakiegoś biegu, czyli na B. Ja mam bieg na sali. Nie, bieg na sali to nie będzie. A jakby to była otwarta sala? Ja mam bieg plener, bieg na sali i innych biegów nie widzę.
A bieg po torze? Programy u Ciebie są bardziej sprecyzowane. No, zdecydowanie, bo jest i bieg na bieżni tej elektrycznej, i bieg po torze, czyli na bieżni lekkoatletycznej. Wygląda na to, że jesteś Czyli na bieżni sam. lekkoatletycznej. Czyli możemy włączyć. Mamy to samo, co u Ciebie, tylko jest u Ciebie ukryte. jest nazwane to precyzyjnie, a tutaj trzeba wejść, żeby to się odpaliło. Czyli musimy sobie wybrać tory. To ja mogę sobie wziąć numer 5 tor, a ty sobie możesz wziąć numer 4. Wybrałem idealny strój na taką pogodę. Ciemne dresy, ciemne ciuchy i słońce 30 stopni. Dobra, tętno 115, u ciebie 109, to co? Uwaga, ruszamy, tak? 3, 4. 250. U mnie chyba jest 400. Ja teraz mam. Mniej więcej zatrzymaliśmy się w tym samym miejscu. U mnie pokazuje 0,42 km. Czekaj, u mnie pokazuje 424 metry, ale co ciekawe, dopiero po zatrzymaniu doszły mi te kolejne 24 metry. Po prostu byłem w biegu, więc mi się wydaje, że zegarek musiał załapać ten dystans. No i teraz Średnie tak. tempo, jakie masz? 6,40. Ja mam 6,06. 0,43 u ciebie. No czyli faktycznie zmierzyły dokładnie to samo, tylko Tak. dalej przebiegłeś i później się zaktualizowało. Tak, no. Ale generalnie dokładnie ten sam dystans. Tętno Z mam, ciekawości? maksymalne mam 167, minimalne 108, a średnie 146. No widzisz, to czyli ja jednak gorsza kondycja dużo, bo 181 ten. Okej, ale doszło faktycznie, no, do 180. A pokazuje ci, ile kroków zrobiłeś podczas tego biegu? Bo na przykład mi pokazuje. Nie mam. Być może w aplikacji, jakbym sprawdził, to u mnie jest, byłoby zobacz. dostępne. A ty masz, okej, 258 kroków. Tylko że średnia długość kroku 163 cm. To jest możliwe? No nie, chyba nie. Tak musiał chyba tak biec. Mamy dodatkowo wysokość nad poziomem morza. Mamy też tą moc dodatkowo. Oscylację pionową, tego też nie ma. Czyli tutaj dane w aplikacji są bardziej już wyrafinowane. Jest trochę więcej tego. Tętno. Tani versus drogi. Przed nami jeszcze jeden bardzo ważny challenge. Zmierzymy kroki zegarkami. Dobra. Słuchajcie, startujemy. Na Apple Watchu mamy 3175 kroków, na Huawei mamy 5502. Raz, dwa, trzy, 4, 5. Ja mam teraz 100. 100. Huawei policzył dokładnie 99 kroków, bo teraz jest 5601, a na Apple Watchu mam 3274. 99 kroków. To co, zróbmy jeszcze jeden 100 dla pewności. $100. 5701 w tym momencie, czyli mamy 199 kroków. Okej. Czyli znowu praktycznie- około praktycznie. I jeden krok na 100 robi mniej. Czyli kroki są Adekwatne. tak, kroki są miarodajne, no. Tani versus drogi. Bonusowa konkurencja przed nami, czyli siłownia, no bo do tego też są smartwatche najczęściej wykorzystywane do treningu na siłowni, więc robimy wyzwanie jakie? Zaczniemy od podciągania, będziemy robić przysiady z własną masą ciała, a skończymy na pompkach, na poręczach. Jest. Tradycyjny trening siłowy. No to będzie to. To ruszamy, zaczynamy od podciągania. 2, 3, 4 i 10 i przysiady. Raz, 2, 10 i pompki. Raz, 2, 9, 10, jest. Mamy to, zatrzymujemy. Mamy minutę, 9 kalorii, średnie tętno 152. Trening siłowy również dostępny jest ten tryb na tym tańszym zegarku od Huawei, więc ja włączam trening siłowy i ruszam z naszym challenge'em po 10 powtórzeń. Dawaj szakal, lecisz, raz, 2, 3, raz, 2, 3, na pompki, dawaj, dawaj. 9, 10, super. Jaki mamy czas? 49 sekund, 9 kalorii spalonych, tętno 164. Ok, 13 kalorii, no to był rekord. U mnie jest w tym momencie 56%. U mnie jest 52. Ok, czyli Huawei Dużo mocniej. lepiej sobie radzi. Tak. Tutaj ja w ogóle, jeżeli chodzi o moją prywatną opinię, to średnio na jedno ładowanie zostaje mi pod koniec dnia gdzieś tak 15-20%. Jestem zmuszony ładować go dzień w dzień. Jakby chciał mierzyć sen, to praktycznie też by nie starczyło. Uważam, że to jest minus, ponieważ gdzieś tam mam takie dni, gdzie po prostu nie naładuję tego zegarka i chcąc nie chcąc nie mogę go używać, więc jeżeli byłaby na przykład opcja, żeby kupić droższy model, ale byłby faktycznie z tą lepszą baterią, no to jasne, żebym go kupił, bo gdzieś To tam... jest droższy model, Apple Watch Ultra, To kurwa, ale wiesz ile... Ja nic nie wiem na temat Apple'a chyba. To teraz zgaduj, ile ten trzyma na baterii.
Podejrzewam, no jeżeli gdzieś tam 3 razy mniej schodzi ta bateria, to podejrzewam, że gdzieś 5, 6 dni. Średnio 7 dni, maksymalnie nawet do 10, a jeden z testerów osiągnął nawet wynik 12 dni na tym zegarku. Okay. Także oczywiście w zależności od treningów, jakie wykonujesz, czy używasz GPS-a i tak dalej. Ciekawe, czy z biegiem czasu ta bateria po prostu coraz słabiej trzyma, czy gdzieś tam utrzymuje się to na jednolitym poziomie? Na pewno trochę słabiej, natomiast no wiesz, to jest nadal 7 razy dłużej niż Apple Watch. Produkt 4 razy tańszy, oferuje taką samą wytrzymałość, a może i nawet lepszą, nie wiadomo, no ale generalnie porównywalną, podobną jak produkt 4 razy droższy. Oczywiście jest wersja Apple Watcha ze szkłem szafirowym, które się dużo mniej rysuje, ale znowu kosztuje on już 2 razy więcej. Dużo wyższa, no. Także już by nie było mowy o 4 razy droższym produkcie, tylko wtedy by nie było mowy o 4 razy droższym produkcie, tylko pewnie o 6-7 razy droższym produkcie, nie wspominając o Apple Watch Ultra, który już kosztuje tak naprawdę jeszcze więcej. Tani versus drogi. Jak myślisz, ile kosztują te smartwatche? Apple Watch, wydaje mi się, że cena wahała się około 2,5 tysiąca, nie wiem czy dobrze pamiętam. Tak. A jeżeli chodzi o ten, celuję, że jest to poniżej 2. No grubo poniżej 2. Tak? To poniżej 1000. Dokładnie poniżej tak jak 1000? Tak, dokładnie kurczę, tak jak no, powiedziałem we wstępie. Huawei Watch Fit 3 jest 4 razy tańszy ponad od tej wersji Apple Watcha. Obstawiałbym 1600, więc jakby look oraz design jest bardzo fajnie stworzony, bo imituje droższy produkt niż w rzeczywistości jest. You gotta fake it to make it, you know. Tani versus drogi. Nie no, według mnie taka podstawowa funkcja jak właśnie mierzenie tej aktywności i tak dalej, jak najbardziej w tym zegarku to mamy. I faktycznie, jeżeli miałbym stanąć przed wyborem, czy dopłacam i kupuję coś równie podobnego jak to, a mogę mieć faktycznie to 4 razy mniej, no to jednak bardzo przemyślałbym tą opcję, ale w momencie, kiedy nie miałbym pozostałych produktów od Apple'a, ponieważ jakoś to połączenie ze sobą sprawia, że gdzieś intuicyjnie bardziej pożądam tego przedmiotu, ponieważ jest on gdzieś tam... Kupili go. No, gdzieś tam to faktycznie może być taki zabieg psychologiczny, ale tworzy to taki fajny pakiet, że po prostu masz wszystko, że tak powiem, z jednej beczki i po prostu wszystko to ze sobą jest takie kompatybilne. A jakbyś miał samego iPhone'a, a nie używałbyś MacBooka? To bym przemyślał tą opcję.